Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 18 dzień lipca 2023 roku. Imieniny obchodzą Erwina i Erwin. W Londynie mamy 23 stopnie Celsjusza, przejściowe opady, blok BTC 799200, cena KNG 1,81 USDT, cena cash 386,94 KNG, cena cash przeliczenie na złotówki ponad 2,7 tysięcy złotych, co oznacza, że Kanga jest warta około 69 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 158. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie Polski? A przy mapie Polski? Bo w obuwniczym to mówi Morze Czerwone. Tak. Nie wiem. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj rano Aga, moja żona, powiedziała, więc poratowała mnie sucharem. Dobre. No dobra, Łukasz, powiedz, co takiego dzieje się w świecie kryptowalut. Tak, mamy ciekawe zamieszanie spowodowane wyrokiem w sprawie XRP. Wyrokiem, który spadł trochę zaskakująco. Można powiedzieć, że zaskoczył tych, którzy mieli być zaskoczeni, a ci, co nie mieli być zaskoczeni, to nie byli zaskoczeni. To na pewno. No właśnie, bo czy ta data tego wyroku, sama data była zaskoczeniem. To znaczy nie było, bo dla niektórych tak. Rozmawialiśmy o tym już, że ten wyrok miał się pojawić chyba z 2 miesiące temu, ale się przedłużał i nagle pach, Twitter po prostu zapalił się eksplodował na czerwono. Tak, no generalnie był niesamowity wzrost. Co ciekawe, wolumeny na Bitcoinie okazały się mniejsze niż wolumeny na XRP. Mieliśmy bardzo gwałtowny spadek dominacji Bitcoina, bo wartość XRP wzrosła dramatycznie. No i cóż, ci, co stawiali na Ripple'a, na pewno są wygrani. Mogli realizować zyski, bo wzrost 70% w ciągu paru godzin. Myślę, że na pewno dawał do tego dobry sygnał, chociaż znając znając emocje, jakie towarzyszą tego typu sytuacji, to pewnie wielu pozostało załadowanych, no bo przecież teraz już tylko wzrosty. Wracając do Bitcoina, przybite 30, przybite 31 tysięcy, w tej chwili spadek w okolice 30, no i mogę powiedzieć, że oglądając analityków, słuchając ich wypowiedzi, a śledzę kilku takich znanych, kilku takich mniej znanych, ale którzy mi się podobają, jak tłumaczą. Oni tam mają te swoje różne uzasadnienia, piszą różne rzeczy, znajdują pewne ciekawe formacje. Jedno jest dominujące. Poruszamy się w kanale 29,5, 31,5. To jest taki kanał wytyczony już dosyć mocno. No i zgoda jest, jakby konsensus jest taki, przebicie 31,5 tysiąca na pewno otwiera drogę na wzrost do 40 tysięcy. Tutaj mowa jest o tym, że przebicie tego kanału od góry i odbicie się od tej ceny będzie bardzo wyraźnym sygnałem takim byczym. Z drugiej strony spadek poniżej 29,5, nie poniżej 30, tylko poniżej 29,5 sugerować będzie jednak jakąś korektę. Niemniej wszyscy są zgodni, że czekają nas teraz raczej wzrosty, to znaczy sentyment rynku jest pozytywny, może jakieś lokalne korekty się pojawią, ale mowa jest o wzrostach. Jeden z analityków powiedział, że on widzi niebezpieczeństwo takiej głębszej korekty i on wyznaczył ją na 26-27 tysięcy jako takie dolne punkty oporu. Może nie oporu, tylko tej korekty, którą on ocenia, ale mówi, że prawdopodobieństwo raczej nieduże. Też skłania się ku tezie, że będziemy mieli teraz przez chwilę konsolidację, taki ruch boczny i strzały do góry, może jakieś kolejne ciekawe newsy to spowodują. A jaki ciekawy news musiałby się pojawić, żeby właśnie Bitcoin się podźwignął? Cokolwiek związanego z SEC-iem? No właśnie, no to wiemy, że SEC teraz agresywnie odpowie. To znaczy, to nie jest tak, że SEC się zgadza z wyrokiem sądu. Ciekawe czemu. Zresztą też będę chciał zaraz o tym porozmawiać, bo jest prowadzono dużo szumu informacyjnego. To Fox TV mówi, że jest remis.
pomiędzy Ripplem a SEC-iem i zaraz o tym porozmawiamy, Tak. ale chodzi mi o to, że ja raczej się teraz spodziewam, że Gensler, który jednak nie odchodzi, tak jak jeszcze liczyliśmy na to 3 tygodnie temu, czy tam niektórzy z nas, będzie próbował odpowiedzieć z całą agresją i to trzeba się spodziewać negatywnych sygnałów. Zaraz do Genslera byśmy przeszli, jeszcze tylko powiem o ETH króciutko. W okolicach jesteśmy cały czas 2000, ale poniżej. Tam przybicie tej magicznej ceny, szczególnie przekroczenie 2140 to będzie bardzo wyraźny sygnał do wzrostów. Tutaj jakby opinie są jednoznaczne. Niemniej jednak korekta do 1600 wydaje się być prawdopodobna, nawet bardziej niż na Bitcoinie. Więc tutaj Ether ma w tej chwili swoje, można powiedzieć, takie krótkie załamanie, chociaż z drugiej strony sygnały, które płyną z rynku, są bardzo interesujące. Na przykład okazuje się, że przekroczyliśmy magiczną barierę 20% zamrożonych tokenów, czyli 20% tokenów Ethereum jest w tej chwili zestejkowanych, zamrożonych na stakingu i zabezpieczają sieć. To jest, myślę, bardzo dobry sygnał, bo to oznacza, że ludzie wierzą w Ethereum, że Ethereum będzie zyskiwało na wartości. Bardzo dużo też sygnałów pojawia się takich, które mówią o tym, że instytucje owszem są zainteresowane Bitcoinem, mówimy tutaj przecież o ETF-ach, to będzie w mojej ocenie dosyć silny sygnał wzrostowy i to jest przykład na to, co może być sygnałem do wzrostów, ale jakby ciężar zaczyna się przesuwać również w stronę Ethereum, czyli to zainteresowanie Bitcoinem instytucji bardzo duże, naprawdę bardzo duże, pociągnęło, wydźwignęło Ethereum, no i można powiedzieć, że faktycznie niedługo ten sezon na altcoiny będzie można rozpocząć, no bo to zwykle tak wygląda, że właśnie wydźwignięcie tych dwóch głównych walut powoduje, że później nadchodzi sezon na altcoiny, ale to oczywiście nie dzisiaj i nie jutro, mówimy tutaj raczej o przyszłym tygodniu. To jest symbolicznie oczywiście to mówię. Dobra, możemy mówić o Genslerze. Dobra, też czytam komentarze, nie wiem, pewnie widziałeś wczoraj nasz Telegram, trochę granatów spadło na Kangę, ale o tym zaraz porozmawiamy. Pogadajmy o Genslerze i o tym, co się wydarzyło właśnie pomiędzy SEC-iem a Ripplem. No bo powiedzmy sobie, jakby o co tutaj chodzi. Nie chodzi o samego Rippla, tylko o niego też chodzi, ale chodzi o to, jak SEC zachowywał się przez ostatnie kilka miesięcy, gdzie dokonywał zamachu, celowo mówię to słowo, zamachu na rynek kryptowalut i na nowe technologie. To też będę chciał później rozwinąć. No i po pierwsze, moje pytanie jest do ciebie takie, czy ten wyrok daje nam jakąś sugestię albo jakąś intuicję, jak będzie wyglądało dalsze postępowanie SEC-ów w kontekście Polygona, Algorandu i innych krypto, które SEC nazwał papierem wartościowym. No, przypomnijmy, na czym polega wyrok. Otóż sędzina, pani sędzia, już przypominam sobie nazwisko, wydała wyrok mówiący o tym, że muszę być pewnym, że... Swoją drogą ciekawy jestem, czy załadowała torby przed wydaniem wyroku. Analiza Torres, sędzia Analiza Torres, a ona wydała wyrok, który faktycznie jest niejednoznaczny. To znaczy nie jest to ani jednoznaczne zwycięstwo Rippla, ani nie jest to jednoznaczne zwycięstwo SEC-u. Otóż ona powiedziała, że sprzedaż Rippla, która była dokonywana do instytucji, była sprzedażą papieru wartościowego. Natomiast sam Ripple, który jest notowany na giełdach, nie jest papierem wartościowym. Czyli krótko mówiąc, jak fundacja Ripple'a sprzedawała XRP do instytucji, to sprzedawała papier wartościowy. A to, co jest notowane na giełdach, czyli dla publicznego rynku, nie jest papierem wartościowym. Sam token XRP nie jest papierem wartościowym. I teraz ciekawa sytuacja. Otóż ja pamiętam, że Gensler zawsze mówił, że oni stoją na straży rynku, dbają o inwestorów indywidualnych, dbają o to, żeby ich zabezpieczyć. Ostatnia wypowiedź, a nawet dwie wypowiedzi Genslera nagle zmienił totalnie ton. On powiedział, my jesteśmy po to, żeby zabezpieczyć inwestorów instytucjonalnych, jesteśmy po to, żeby dawać im bezpieczną przestrzeń do inwestowania.
No i jakby widać, że to na pewno było po prostu bezpośrednio wywołane tym, że no przegrali sprawę na rynku tym retail, czyli tym takim publicznym, tak? No, i daj mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mam fragment, teraz tłumaczę na język polski, fragment tego jakby orzeczenia sądu i tam pada takie zdanie: XRP jako token cyfrowy sam w sobie nie jest umową, transakcją ani programem spełniającym wymogi Huawei'a dotyczące kontraktu inwestycyjnego. Co oznacza, oczywiście znowu tutaj wchodzimy w jakieś zagwozdki i meandry legislacyjne, które pewnie ciężko nam zrozumieć, ale no, w gruncie rzeczy to oznacza, że token XRP, ty to powiedziałeś przed chwilą, tylko chciałam powiedzieć, że ta sędzina zawarła to w formie pisemnej, nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu SEC-u. Sam token. Tak, sam token. To, że i wtedy, kiedy, to był chyba rok 2020, tak? Pamiętam, kiedy SEC zaatakował Ripple'a, tak mi się wydaje, że to był rok 2020, to nikt z nas nie myślał o tym, że problemem jest to, że Ripple sprzedawał swoje tokeny do instytucji, tylko że po prostu sam token jest security, tak? I to wzbudzało tutaj duży niepokój. I ostatecznie trzeba jasno powiedzieć, bo wracam teraz do tego wątku, który jeden z dziennikarzy Fox TV powiedział, że to był remis, na co na Twitterze prezes Ripple'a odpowiedział mu: chyba jakaś pomyłka, zaproś mnie do studia, to się wytłumaczy, że to nie był remis, tylko że po prostu wygraliśmy i to bez pardonu z SEC-iem. Czekamy, to już dodaję sam od siebie, czekamy na przeprosiny, oczywiście ich nigdy nie będzie. No bo właśnie trzeba powiedzieć, jak Ripple sprzedawał swoje tokeny na rynku publicznym, to sprzedawał tokeny, a do instytucji nie sprzedawał tokenów. Oni podpisywali umowy inwestycyjne, podpisywali dokumenty, które upoważniały później te instytucje po dokonaniu zapłaty na otrzymanie tokenów Ripple, ale tam nie było takiej bezpośredniej sprzedaży tokena, tylko to były umowy inwestycyjne, więc można faktycznie odnieść wrażenie, że to nie była sprzedaż tokenu. To nie było tak, że oni mówili do instytucji: proszę, tu kupcie 1 000 000 tokenów. To tak nie było. Tam były zawierane umowy, tam były sprzedawane tak naprawdę coś innego, co potem było konwertowane na token XRP, więc faktycznie tu można powiedzieć, że może, jeżeli można mieć wątpliwości, to tutaj tak, ale podkreślmy, SEC nigdy o tym nie mówił w ten sposób. SEC mówił: token XRP jest security, jest papierem wartościowym, a to, sędzia powiedział, jest nieprawda. No to jest faktycznie wielkie zwycięstwo. Nie można mówić o remisie. Uważam, że to jest faktycznie nieprawda. Należy mówić, że dla Ripple'a jako instytucji to faktycznie może być dosyć niebezpieczne. Nie, no, ponieważ mają dostać grzywnę. To jest tylko wiesz, jaki jest stosunek wartości tokenów, no tak mówmy, ile Ripple zebrał z zbiórki tej publicznej, sprzedając token, a ile z tych inwestycyjnych, tych umów, tam różnica jest prawie 100-krotna. Aha, czyli że jakby może nie 100-krotna, chyba 20 parę razy jest. Także to jest znacząca różnica. Może ktoś pamięta kwoty, jakie zostały zebrane, to proszę, żeby teraz napisał w komentarzu. Czyli Ripple sprzedał do instytucji 20 razy więcej 20 razy więcej niż publicznie. Także to dla samego Ripple'a, dla samej fundacji to jest problem. To nie jest zwycięstwo w żadnym wypadku, to może oznaczać jakieś problemy. Natomiast dla rynku świata kryptowalut to było faktycznie zwycięstwo, ponieważ zostało jasno powiedziane: Ripple jako token nie jest papierem wartościowym, więc to jest, wydaje mi się, coś bardzo istotnego. No, jestem ciekaw, co Gensler w takim razie zrobi. No, mam nadzieję, że jeżeli okaże się człowiekiem honorowym, to po prostu przeprosi tych wszystkich, którzy przez jego działania stracili. Zresztą Coinbureu, nie wiem, czy dobrze wymieniłem jego... Tak. W jednym z ostatnich odcinków omawia jakiś raport, który został przygotowany chyba przez Coinbase i przez The Block, gdzie mówi, że 100 największych tam firm stawia na kryptowaluty. Nie wszystkie z tych 100, tylko że większość. 100 firm z 500, z listy 500 największych firm. Tak, dzięki za doprecyzowanie. To oczywiście nas cieszy. Natomiast w tym raporcie pojawia się coś innego. Pojawia się wyrzut i wielki niepokój, wręcz żal do środowiska regulacyjnego Stanów Zjednoczonych za tą niepewność, którą w tej chwili wszystkim nam
zafundowała, Stany nam zafundowały, no w szczególności mówimy tutaj pewnie o SEC-u, ale inne urzędy nie pozostają tutaj w tyle. I w tym raporcie, uwaga, spoglądam w tej chwili w notatki, pojawia się taka informacja, że przez tą niepewność regulacyjną Stany Zjednoczone tracą pozycję. O, uwaga, czytam fragment. W rezultacie udział Stanów Zjednoczonych w globalnym rozwoju Web 3.0 spadł z 40% do 29% w ciągu ostatnich 6 lat, a krajowi grozi utrata 1 miliona miejsc pracy dla programistów Web 3.0 i 3 milionów powiązanych nietechnicznych miejsc pracy na rzecz innych krajów do 2030 roku. O tym powinni mówić w Stanach, że działania regulatora sprawiają, że Stany Zjednoczone tracą pozycję. Mało tego, że ludzie, specjaliści tracą tam pracę. I tak techniczni to sobie jeszcze poradzą. Kiedyś słyszałem taką historię, nie wiem, może ja to słyszałem gdzieś u nas, że tam ktoś ostatnio mówi, że był bezrobotny i że to było najgorsze, jeden z programistów, że to było najgorsze pół godziny jego życia. Techniczni sobie poradzą, ale nietechniczni to jest tak naprawdę również zamach na tych ludzi. Myślę, że trzeba o tym głośno mówić. Tak, okay, to faktycznie na pewno możemy mówić o tym, że te działania SEC-u powodują, że Stany tracą swoją dominację. Tutaj bez dwóch zdań. Oczywiście ta dominacja tracona jest przez Stany na wielu kierunkach, nie tylko tym związanym z nowymi technologiami. Mówi się o tym, że sztuczna inteligencja to będzie coś, co pomoże Stanom znowu uzyskać prymat, chociaż zaczynają się zbierać czarne chmury nad samą sztuczną inteligencją. Pojawiły się liczne pozwy, nawet takie pozwy zbiorowe twórców, którzy piszą o tym, że sztuczna inteligencja, a tym samym OpenAI, nielegalnie korzysta z materiałów przygotowanych przez tych twórców i tu nie mówię o grafikach. Strajk w Hollywood teraz, nie wiem czy słyszałeś, w ostatnim tygodniu cała ta organizacja, która zrzesza scenarzystów, aktorów i tak dalej, ogłosiła strajk. Znowuż widać, że socjalizm tam jest bardzo, bardzo wielki, dlatego że scenarzyści, jakby ich sytuacja jest zagrożona, bo nie mają stałej pracy. No tak. I oni oczekują, że jednak Netflixy i tam Disneya i tak dalej będą im płacić bez względu na to, czy piszą scenariusze, czy nie, ale jednym z elementów tego strajku jest to, że sztuczna inteligencja w tej chwili może już podobno pisać scenariusze całkiem nieźle. I to, o co walczą, to po pierwsze o to, żeby zabronić pisać sztucznej inteligencji scenariusze, co jest absurdem. To tak samo jakby przyjść i powiedzieć, gdyby się okazało, że sztuczna inteligencja leczy raka lepiej niż lekarze. Czy powinniśmy zabronić sztucznej inteligencji leczyć, żeby lekarze nie tracili pracy? No okej. Tak. Natomiast inny postulat już uważam jest sensowny, w sensie mają prawo coś takiego mówić. Scenarzyści mówią, że nie chcą, żeby właśnie ich scenariusze stanowiły wsad do uczenia się dla sztucznej inteligencji. Z jednej strony rozumiem, uważam, że coś tu jest na rzeczy, ale z drugiej strony to byłoby tak, jakby zabronić scenarzystom czytać inne scenariusze. Bo de facto czytając te scenariusze, my uczymy swoją inteligencję i uczymy się, jakie mogą być historie i jak może wyglądać scenariusz, więc tutaj to jest taka broń obusieczna. Nie do końca się z tym zgadzam, natomiast widać wyraźnie, że sztuczna inteligencja zaczyna stanowić problem dla bardzo, bardzo wielu gałęzi gospodarki, których w ogóle na pierwszy strzał w ogóle byśmy nie wzięli. Ja na początku myślałem tylko i wyłącznie na przykład o analitykach, czyli o tych wszystkich zawodach, gdzie wymagana jest duża wiedza i znajomość posiadania dogłębnej wiedzy. Tutaj odniosłem przekonanie, że sztuczna inteligencja będzie wiedziała więcej niż człowiek jest w stanie sobie przyswoić. I dlatego, jak ja już byłem na studiach, to już wtedy pojawiały się, to były zamierzchłe czasy, prehistoria. Muszę tam powiedzieć, jak było podczas bitwy pod Grunwaldem. A to później. Ostro. Pierwsze selfie. Żarty. No tak. Natomiast faktem jest, że już wtedy były prace nad analizą obrazów nie rentgenowskich, tylko z tomografa komputerowego, żeby wykrywać anomalie. I się okazywało wtedy, że skuteczność tej analizy znaczy, że jest lepsza niż techników, niż ocena ludzka. I to wtedy było już takim sygnałem, że coś tu się zmieni. W tej chwili ja jestem przekonany, że
wynik analizy obrazu z tomografa dokonany przez sztuczną inteligencję i przez człowieka w 99,999 przypadków będzie lepszy. To, czego sztuczna inteligencja nie będzie potrafiła wykryć, to nie będzie w stanie wykryć zupełnie nietypowych zachowań, nietypowych sytuacji, czegoś zupełnie... Sztuczna inteligencja nie będzie doktorem House'em. No ale poczekaj, no przecież dostarczamy do sztucznej inteligencji nie tylko jakby ten wsad początkowy, ale później wynik tego, czy ten człowiek przeżył, czy nie przeżył. Tak, jeżeli byłoby tak, że ona ocenia, że tutaj było ok, a człowiek jednak po roku umiera. Jeżeli masz 1 000 000 przypadków, że było ok i twoja diagnoza była poprawna, a jest 1 000 000 pierwszy, w którym ty się pomyliłeś, to, to nie wpływa, to tego się nie nauczysz. A człowiek ma tą zdolność, że czasami z jakichś powodów, moglibyśmy to nazwać intuicją, przeczuciem albo po prostu kreatywnością, to jest w stanie coś takiego wyłapać, coś takiego pomyśleć, co wcale nie jest nie jest typowe. I to owszem, możemy powiedzieć, że to może być nawet wręcz błąd ludzki, czyli ktoś się pomylił, ale przypadkiem w dobrą stronę. Nie wiem, to można byłoby poddać analizie. Wiem na pewno, że wszystkie przypadki takie typowe, albo nawet te, które po prostu mieszczą się w 90% przypadków, będą diagnozowane lepiej, szybciej i poprawniej przez sztuczną inteligencję, no tak, niż to samo dotyczy, nie wiem, samochodów, naprawy samochodów, opieki nad roślinami, wykrywanie chorób skóry, czy wszystkiego. Nie? Właśnie. Więc to sztuczna inteligencja tutaj faktycznie stanowi zagrożenie, ale wracamy do Stanów Zjednoczonych i zwolnień. Tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, bo Mr. Daholt napisał tutaj ważny komentarz, chcę się do niego odnieść. Sławko, zachęcam do przeczytania definicji słowa socjalizm i nie stosowania tego tak szeroko, bo wychodzi strasznie antyintelektualnie. Dziękuję za tę uwagę. Od razu wyjaśniam, jak rozumiem słowo socjalizm, kiedy używam go potocznie. Mówię o tym, że w socjalizmie dostaję pieniądze nie w wyniku mojej bezpośredniej pracy, mojego szczęścia i mojego obdarowania i talentów, tylko w socjalizmie otrzymuję środki również dlatego, że państwo tak decyduje albo odbiera moje środki, które ja zarobiłem po to, żeby dać komuś innemu w drodze jakiegoś algorytmu, na przykład dlatego, że ktoś posiada więcej dzieci albo choruje, albo coś innego. Tak rozumiem socjalizm, kiedy używam tego słowa w takiej mowie powszechnej. I odnosząc się jeszcze do tej sprawy z reżyserami, no to tam po prostu pojawia się zarzut, że scenarzyści, przepraszam, mówią, że nie podoba im się to, że wtedy, kiedy nie mają kontraktu, to się im nie płaci. No nie, i dlatego uważam, że to zmieńcie zawód, tak sobie myślę. Przepraszam, że teraz mówię tak politycznie. Tak. Dobra, Łukasz, wróćmy. Ja właśnie patrzę pod definicję słowa socjalizm i to jest niestety artykuł szalenie długi, a zaczyna się od słowa wieloznaczne pojęcie. Więc myślę, że faktycznie słowo socjalizm jest wieloznaczne. Generalnie socjalizm mówi o odpowiedzialności ogólnej, a nie od indywidualnej. Tak bym powiedział w dużym skrócie, ale wracając do zwolnień, które następują w branży, widać, że mamy przerosty zatrudnienia, ostatnie bastiony padają. Binance zrobił wielki prezent na swoją rocznicę. Wielu pracowników dostało fajny prezent pod tytułem bezrobotność. Trochę mówię z przekąsem, a trochę nie, bo to świadczy o tym, że Binance też już widzi moment, w którym należy ciąć, należy szukać oszczędności, chociaż inna teoria ekonomiczna mówi o tym, że zwolnienia ludzi są potrzebne po to, żeby zoptymalizować procesy i zoptymalizować swoje działanie, przygotować się na rozwój, że jakby zwolnienia ludzi są jak najbardziej naturalnym i właściwym procesem. Ktoś przyrównał kiedyś zwolnienia do sytuacji, w której wąż zrzuca skórę. Musi zrzucić starą skórę, żeby nowe mogło napłynąć i jak najbardziej jest to właściwe. Tak samo jak możemy powiedzieć, niektóre firmy muszą upadać, żeby inne mogły rosnąć. To jest jak najbardziej właściwe, ale 1000 osób z 8000 załogi
otrzymało właśnie bilet na zwolnienie. To nie jest coś, co zostało zrobione jakoś tak bardzo, bardzo nagle, to już w maju zostało rozpoczęte. Ponad 10%. Tak, także sporo. No to jeżeli dobrze kojarzę, to Microsoft i Google w zeszłym roku też jeszcze więcej, około 11% zwolnili. Także jakoś ta liczba, tutaj 12,5, tam 11. No, co ciekawe, były wywiady na temat zwolnień w Coinbase i w Binance zresztą też, i tam pojawiły się informacje. Uwaga, i to jest teraz, zobacz, jak można sprzedawać dobrze newsy. Możemy mówić zwolnienia w Binance czy zwolnienia w Coinbase, a z drugiej strony możemy powiedzieć, Coinbase zatrudnia w zabójczym tempie, bo rekrutacja nie została wstrzymana. Okay. Po prostu następuje coś, co właśnie można nazwać odświeżeniem kadry, optymalizowaniem procesów. Zwalniamy tych pracowników, którzy nie potrafili dostosować się do nowych realiów, nie byli w stanie zaakceptować przemian, które zachodzą w organizacji. Zatrudniamy nowych, żeby organizacja dobrze działała, więc może i dobrze. Super, Łukasz. Łukasz, sprawdzam komentarze. Artur D., bardzo ciekawy komentarz. Czy planujecie jakiś tutorial na YouTubie z obsługi Kangi na apce i wersji web? Mam na myśli odkrycie wszystkich smaczków. Arturze, tak, tutaj patrzę na Kamila, który siedzi za konsoletą i kiwa głową, podnosi 2 palce, że będzie coś takiego, już jest przygotowane i to wiem, że nawet już jest ponagrywanych kilka odcinków. Tak. Więc to będą takie krótkie tutoriale, a jak patrzę na Kamila, to od razu informuję i proszę Was wszystkich o to, żebyście polubili ten filmik, wyszerowali, no i oczywiście dzwoneczek. Dzwoneczek jest tym, co cieszy nasz dział marketingu najbardziej. Piszcie również komentarze, a jak nic nie macie do powiedzenia, to chociaż napiszcie, skąd jesteście, chociaż nie sądzę, żeby wielu z Was nie miało nic do powiedzenia. Patrząc to, co tu się dzieje, to widzę, że każdy ma jakąś opinię. I dużo hashtagów kwadrans z Kangą 159 się pojawia. Ciekawe czemu. Zaraz wrócimy do tego. Dodam jeszcze, że pracujemy nad nagrywaniem krótkich takich nagrań, mówiących niekoniecznie o jakiejś funkcjonalności pojedynczej na Kandze, ale o całym procesie. Tak. Na przykład jadę za granicę i mam konto na Kandze. Co mam zrobić? No to mam zamówić kartę i sobie łatwo uzupełnić. Albo myślę o tym, kurczę, jak tutaj dorobić. No to zostanę Kanga peer-to-peer albo Kanga local. I takie właśnie całe procesy chcemy poogarniać i promować. Ale dobra, bo tutaj pojawiły się komentarze na samym początku naszej dyskusji. One pochodzą Deny.io. Nie wiem, czy dobrze czytam, Deny, twoje imię, czy twój nick. Pytanie na przykład o opłatę związane z wypłatami krypto na Polygon albo do blockchaina w ogóle. No ale tu jest przykład Polygona. Na MetaMasku płacimy $0,01, na Kandze płacimy $3 za wypłatę. Nie wiem, jaka jest w tej chwili wysokość tej opłaty. Ona jest ustalana dynamicznie i zależy bardzo od kilku czynników. Zależy od tego, jak bardzo mamy skonsolidowane środki na Kandze, zależy od tego, jak duże są opłaty. No i pamiętajcie, to jest to, co tłumaczymy, co naprawdę nie jest trywialne. To mam świadomość tego, że to nie jest coś, co łatwo wychwycić, ale wyobraźcie sobie, że mamy osoby, które wpłacają po $100 na Kangę, 10 000 osób wpłaca po $100, po 100 USDT po sieci Polygon, a potem jedna osoba wypłaca 1 000 000. Tak naprawdę my musimy dokonać 10 001 przelewów. Tak? To jest to, co my musimy zrobić, dlatego te opłaty za wypłatę są po prostu wyższe niż w przypadku bezpośredniej opłaty w MetaMasku. Każda giełda ma z tym problem, każda giełda musi sobie z tym jakoś radzić. Różne są pomysły. Wiem, że niektóre giełdy mogą działać trochę inaczej. Czasami wręcz zachęcają do niskimi opłatami do tego, żeby ludzie wpłacali, bo jednak sytuacja czasami jest taka, szczególnie jeżeli jest jakieś dobre wydarzenie, które może przyprowadzić nowych użytkowników, trochę zdradzam kuchni, że wprowadzenie jakiejś niższej opłaty powoduje, że no, to jest oczywiste, że więcej ludzi się rejestruje, ale na przykład opłata za wypłatę środków wcale nie powoduje, może nie powodować masowej wypłaty środków z giełdy. To tutaj bardzo istotna informacja.
Tak. Dobra. Tutaj zarzut, który się pojawia wobec nas, od naszej społeczności, nie wiem, czy słowo zarzut jest właściwe, no ale to jest właśnie to, że mamy między innymi bardzo duże koszty wypłat i w porównaniu do innych giełd. Tutaj jakoś nad tym musimy popracować. My faktycznie mamy dominację takich użytkowników, którzy wpłacają małe kwoty też. No i to sprawia, że jak gdyby koszty konsolidacji rosną. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, może napiszcie, co w ogóle o tym myślicie, bo żeby ograniczyć koszty wypłat, które nie są dla nas przychodem, o to też trzeba jakby jasno powiedzieć. Koszty wypłat, które mamy, one zwracają nam koszty operacyjne na blockchainie, które my prognozujemy w ogóle zawsze tak, zarządzania blockchainem, bo też ktoś zadał pytanie, czy te środki, które tam się pojawiają, czy one stanowią jakby nasz jakby taki dodatkowy przychód i czy kierujemy to na skup KNG. Nie, to są nasze koszty związane z obsługą właśnie blockchaina, ale kiedyś mieliśmy taki pomysł, żeby zmniejszyć koszty wypłaty, to żeby pobierać opłatę od tych, którzy wpłacają małe ilości. No nie, bo wtedy jakby faktycznie na nich przerzucamy ten koszt konsolidacji, bo jeżeli ktoś wpłaca dużą kwotę, dużą ilość, no to jakby bierzemy to na siebie, ale co tak jest. Ja powiedziałbym, że rynek pokazał, że tego typu rozwiązanie się nie przyjęło, żadna giełda czegoś takiego nie stosuje. A minimalny depozyt? Minimalny depozyt jest i u nas też występuje oczywiście, no bo jeżeli ktoś płaci $10, no to koszt wypłacenia tych $10 na przykład na sieci Ethereum może być porównywalny z kwotą $10. To jest słabe, ale tutaj Piotr Gabrynowicz bardzo ciekawe pytanie zadał. Mam pytanie odnośnie płatności w krypto w sklepie online. Czy powstały już jakieś wtyczki, ułatwienia, aby podłączyć płatności z Kangą? Tak jest. Jest kilka wtyczek. Zresztą zapraszam do tego, żeby na przykład do WooCommerce, chyba najbardziej popularna w tej chwili platforma taka handlowa w Polsce, no ale oczywiście jest API, z którym można się bardzo prosto zintegrować, więc tak, Piotr, zapraszam do kontaktu, napisz po prostu do nas, najlepiej napisz do Customer Service i powiedz, że chcesz kontakt z kimś, kto wdroży, czy pomoże ci wdrożyć Kanga Pay'a. To bardzo dobre pytanie. Zwracam uwagę, że Kanga Pay to nie tylko płatności e-commerce'owe, czyli nie tylko płatności w internecie, ale to również płatności takie stacjonarne. Można w bardzo prosty sposób dokonywać transakcji w zwykłym sklepie. To się dużo nie różni od płatności blikiem. Można to wykonać. Podkreślam, w Polsce to jest legalne. Można to zrobić, rozwiązanie księgowe jest gotowe. My tutaj pomagamy wdrożyć tego typu rozwiązania. Tych punktów przybywa. Jak grzybów po deszczu mamy coraz więcej, ale jakby jeszcze przed nami duża droga do adopcji, chociaż patrząc na to, jak świat pędzi, to myślę, że będziemy dużo krócej czekali na tą adopcję niż czekały na przykład karty kredytowe, którym zajęło chyba 10 lat, a Blikowi zajęło chyba 4 lata na to, żeby stać się tak powszechnie. Blik jest w ogóle niesamowity, bo to jest porozumienie po prostu niezależnych banków, które działają w Polsce i osiągnęły taki sukces. Piotr, daj znać, zgłoś się do nas, chętnie pomożemy. A ja tobie, Łukasz, chciałem powiedzieć o raporcie przygotowanym. Raport to jest za dużo powiedziane. Polski Instytut Ekonomiczny wydaje tygodnik. Każdy go może sobie ściągnąć w postaci PDF-a, tam piszą o tym, o wszystkich najróżniejszych rzeczach, jak się drogi budują, czy rolnicy mają suszę, czy nie mają, takie kwestie. Jest 1,5 strony na temat krypto. O! Tak. Nie czytałem. Bo to jest jakby najnowsze wydanie. Zadali między innymi pytanie, co skłoniło cię do inwestycji w kryptowaluty? Prawie 50% respondentów odpowiedziało, że chęć uzyskania wysokiego zysku. 35% z nich dodało, że chęć uzyskania zysku w krótkim czasie, ale bardzo ciekawe odpowiedziało prawie 40% respondentów. Tam każdy z nich mógł udzielić kilka odpowiedzi, więc to się jakby nie sumuje. Jaką masz intuicję? Drugie miejsce. Prawie 40% respondentów, inwestorów w Polsce. Dlaczego zainwestowało w kryptowaluty? Od razu powiem ci, że to jest... Ja bym powiedział, że mogli być zainteresowani technologią nową. Ciekawość. Po prostu ciekawość. No. 11% inwestuje, bo traktuje kryptowalutę jako narzędzie antyinflacyjne i bardzo mi się podoba odpowiedź 12% respondentów, niechęć do tradycyjnych instytucji finansowych. W tym raporcie również, trzeba było doczytać, jak oczywiście ten raport czy ten artykuł został przygotowany, jest powiedziane, że mediana
polskich inwestycji kryptowalutowych roczna? 1000 zł. Bardzo dobrze. Mi się wydaje bardzo mało. No mało, ale to znaczy, że tak, że właśnie to pokazuje, że dużo ludzi będzie, znaczy, że dużo ludzi może inwestować, bo 1000 zł to nie jest kwota, która wskazywałaby na to, że głównymi inwestorami są bogaci ludzie. No właśnie. To bardzo dobrze, bo dzięki temu właśnie mamy większą społeczność, tak? Więcej osób inwestuje. Zachęcamy każdego do podzielenia się tutaj w naszym komentarzu teraz może, czy jest inwestorem w krypto. Nie kwotą, niczym więcej, ale czy posiada krypto. Jeszcze ostatnia statystyka, bo ona jest bardzo zabawna. 21,5% badanych, jak kupili kryptowaluty, to ukryło to przed członkami rodziny. Jakby jakiś wstyd. Kamil, ty chyba to rozumiesz, co? Kiedyś, właśnie. Słuchaj, może mała zmiana tematu. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź. Jejku, zaraz sobie przypomnę kogo. Właściciela czy zarządzającego funduszem MicroStrategy. To jest Michael Saylor. Tak, on bardzo ciekawie opowiedział na temat tego, jak patrzy na Bitcoina, czym jest Bitcoin. Mówi, każde imperium miało swój centralny ośrodek, który dawał największą, powiedzmy od strony inwestycyjnej, dawał możliwości inwestycyjne. Tak? To możemy mówić o Rzymie, możemy mówić o Paryżu, o Wenecji w dawnych czasach, możemy mówić o Londynie, możemy mówić w Stanach Zjednoczonych o na przykład Nowym Jorku. To Nowy Jork to jest centrum finansowe, biznesowe Stanów Zjednoczonych. W większym lub mniejszym stopniu, ale to jest zawsze centrum. On zawsze był pierwszy. On chyba powiedział, od 1776 roku Nowy Jork się rozwija. Wtedy za $1 albo za 5 mogłeś kupić całkiem spory fragment Nowego Jorku. Czy to by się opłacało? Czy to by się opłacało, czy jakbyś teraz posiadał 4 kwartały w Nowym Jorku, na Manhattanie, czy byłbyś bogaty? Myślę, że on mówi, no, oczywiście, w 1776 mogłeś kupić, czy w 1876 warto było wchodzić? Ktoś powiedziałby, no nie, bo przecież to już ta wartość jest znowu 10 razy, dalej było warto. Czy w 1976 warto było kupić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo teraz ta działka ma znacznie większą wartość. On mówi, i tak samo jest z Bitcoinem. On patrzy na Bitcoina jak na centrum, to coś, co zasysa wszystko, zasysa cały świat, ten krypto, nie tyle kryptowalutowy, co ten taki świat wirtualny, świat cyfrowy, że to Bitcoin będzie tym czymś, w co warto zainwestować teraz, bo na pewno za kilka lat będzie dużo więcej warte. Czy w tej chwili jest warte więcej niż kiedyś? Tak, ale mówię, ale co stoi czemu zamykamy się w takim myśleniu, że teraz już nie warto, bo już jest drogo? To jest nieprawda. Mówię. W 1976 też wszyscy mówili, że w Nowym Jorku jest drogo. Tak. Pamiętam, jak miałem już za sobą inicjację bitcoinową, jakkolwiek to brzmi. Ten pierwszy raz. Tak, ten pierwszy raz. To pamiętam, jak rozmawiałem właśnie z Agnieszką, z moją żoną i powiedziałem, słuchaj, jesteśmy naprawdę wielkimi szczęściarzami. Wtedy jeszcze nie mieliśmy tam kryptowalut, no nie? Ale zacząłem mówić, ale już mamy wiedzę. Tak. Jak zrozumiesz schemat, rozumiesz mechanizm samego Bitcoina, no to po prostu wiesz, że będzie tak jak właśnie w tej historii o tych kwartałach w Nowym Jorku, no nie? I sama ta wiedza, oczywiście trzeba tą wiedzę później wdrożyć w życie i mieć trochę silne nerwy, bo podejrzewam, że działki w Nowym Jorku czasami traciły na wartości. Oczywiście. Ale po prostu jeżeli patrzysz na to długodystansowo, a każdy mężczyzna chce być długodystansowcem, to wychodzisz na tym bardzo dobrze. Łukasz, czytałem ostatni artykuł na Kanga University. Wiesz, który bank centralny na świecie był pierwszy? Z jakiego państwa? Nie. Szwecja.
Szwecja, pierwszy bank centralny, ale ciekawostka jest taka, no to był 1668 rok. Dopiero 20 parę lat później po prostu drugi bank centralny, Bank Anglii. Ale ciekawostka jest taka, jak on powstał, bo ja tego nie wiedziałem. Oto okazuje się, że był taki gentleman, który został skazany na karę śmierci po tym, co zrobił. Nazywał się, ojej, że mojego tutaj miał, Johann Palmstruch. Johann Palmstruch dostrzegł, że Szwedzi mają problem z obrotem czy płaceniem złotymi monetami. No bo to zawsze musisz trzymać w kieszeni, ktoś ci może napaść, trzymasz to w domu, ta moneta może się trochę zetrzeć, więc on zaproponował taką usługę, powiedział, słuchajcie, ja tutaj mam dużo sejfów, składajcie, deponujcie te złote monety u mnie w sejfie, a ja wam wydaję banknoty. No. Banknoty właśnie. No i ludzie mu tak zaufali, że zaczęli tymi banknotami po prostu płacić. I to jest jakby początek europejskiego banknotu jako takiego. Pierwsze jakieś takie papiery przypominające banknot powstały w Chinach, ale dużo wcześniej. Tutaj mamy do czynienia z tym takim banknotem, który jest zabezpieczony przez jakąś instytucję bankową. No i Johann w pewnym momencie, widząc, że wszyscy mu wpłacają złoto, a nikt nie wypłaca, wpadł na genialny, szatański pomysł. Zgadnij jaki. On będzie wydawał te banknoty po prostu więcej i się z tego cieszy. Myślę, że tutaj jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie do momentu, kiedy w 1667 roku nie przyszedł kryzys w Szwecji, no i ludzie zaczęli przychodzić do niego i mówić, hej, Johann, oddaj nam te złote monety, a on ich nie miał. No i skutek tego był taki, że został skazany na karę śmierci. Ułaskawiono go, ale nie darowano mu karę. Po prostu resztę życia spędził w więzieniu. Ale rok później rząd szwedzki powiedział, kurczę, ten Johann to miał całkiem niezły pomysł. I tak powstał pierwszy bank centralny na świecie. Także pamiętajcie, człowiek, który dał inspirację do powstania banku centralnego, za tą inspirację był skazany na karę śmierci. Nie zapominajmy o tym, no bo to jest jakaś sugestia. Wiesz, skąd pochodzi słowo bank? Nie wiem. Pochodzi z języka włoskiego. W Wenecji wielu kupców potrzebowało pożyczki i jak potrzebowało pożyczki, to udawało się w takie specjalne miejsce, gdzie byli ludzie, którzy pożyczali pieniądze, wymieniali pieniądze, bo to też był jeden z początków bankowości i szli najczęściej do karczmy, jednej karczmy, gdzie za ławą siedział człowiek, który pożyczał pieniądze, który wymieniał pieniądze, a po włosku ława to jest banco. I to tak, czy jakoś tak, i stąd się wzięło słowo bank. Ono przetrwało, faktycznie szło się do tej ławy i tam to taka ciekawostka. Powinniśmy w sumie te ciekawostki zostawić na no comment, a my tutaj się dzielimy. W ogóle napiszcie, czy podobają wam się nasze ciekawostki, które mówimy w no comment, czy czujecie się jakoś wyedukowani lepiej i macie większą wiedzę. Zachęcamy tych wszystkich, którzy nie oglądają no comment, żeby obejrzeć i żeby na przykład dowiedzieli się, co odkryli naukowcy, gdy się zastanowili nad tym, co się stanie, gdy całą wodę Ziemi, tą pod ziemią, na morzach, lądach i w atmosferze zbierzemy w jedno miejsce i wtłoczymy do bardzo małej, takiej cienkiej rurki. Tak. To bardzo... Od razu powiem, że wyniki są zaskakujące. Tak. Dobra, mam wyniki konkursu, Łukasz. Pytanie Świetnie. jest takie, tak, to już chyba dobry moment. Ja może wyjaśnię, na czym polega konkurs. Konkurs to cotygodniowy konkurs dla tych wszystkich, którzy są dobrymi analitykami, mają niesamowitą wiedzę i umiejętności. Zachęcamy każdego do podzielenia się tymi swoimi umiejętnościami i zabłyśnięciem. Otóż może nie tyle przewidujemy, co dokonujemy na podstawie analizy, predykcji ceny Bitcoina, która będzie za tydzień. Za tydzień o godzinie 9 na rynku BTC do USDT, na Kanze oczywiście, dokonujemy odczytu i sprawdzamy, ilu z Was ma faktycznie dobre umiejętności, dobrą wiedzę i technikę. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zachęcamy, napiszcie teraz w komentarzu taki komentarz, hashtag kwadrans z Kangą 159, znaczek dolara i kwotę, którą uważacie, że będzie warty w USDT, bez podawania kropek, przecinków i ceny w centach, tylko dolary.
a my o 9 sprawdzamy, kto wygrał. Liczą się tylko te komentarze, które są nieedytowane i które będą wystawione do końca jutrzejszego dnia, czyli do środy 19 lipca. Maksymalny błąd, który bierzemy pod uwagę, to $25. Jeżeli nikt się nie zmieści, nikt nie dokona prawidłowej predykcji, to nagroda przechodzi na następny odcinek, a nagroda to 10% wszystkich łapek w górę, które pojawiają się pod tym odcinkiem. KNG. W KNG, tak jest. Dobrze. A jak wygląda tak. z tym dzisiejszym? Tak, bo mamy chyba kumulację. Mamy kumulację i od razu mówię, że kumulując łapki w górę z poprzedniego odcinka i jeszcze z poprzedniego, bo to bierzemy pod uwagę, to dzisiejsza nagroda wynosi 101,6 kang. Nieźle. I mamy szczęśliwego zwycięzcę. Tym zwycięzcą jest Piotr Śniezek. Piotr Śniezek faktycznie trafił. Tutaj podał cenę bardzo, bardzo bliską. Podał cenę 29 331, a komisja, która zebrała się dzisiaj równo o 8:59, odczekała 60 sekund ze stoperem w ręku, wyczytała, że na Kandze cena była 29 330,48 centa. Nieźle. Chociaż tu widzę, Janek Traczyk chyba czuje się zawiedziony, bo na samym początku, jak startowaliśmy, napisał, chyba wygrałem konkurs. No, przykro mi, ale odezwij się, bo jeśli popełniliśmy błąd, to oczywiście jak najbardziej. Tutaj komisja konkursowa w składzie 25 osób plus jury chętnie rozpatrzę reklamację. W każdym razie, Piotr, proszę zgłoś się do Customer Service, żeby odebrać nagrodę. Tak, zapraszamy. Dobra, Łukasz, rozmawiamy już 3 kwadranse. Ojej, faktycznie zbliżamy się. Czy masz jakieś jeszcze newsy, które powinniśmy pogadać? Bardzo dużo, ale powiem tylko o tym, co jest na Kandze. Dla nas ważnego, peer-to-peer startuje. Zachęcamy do kontaktu z Customer Service. Każda osoba, która jest zainteresowana tego typu usługą, prosimy o kontakt, to już działa. Już wszystko jest dostępne. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeżeli ktoś chciałby być operatorem peer-to-peer, ma do sprzedania albo chce w dłuższej perspektywie zakupić stablecoiny w dużej ilości i jeszcze na tym trochę zyskać, zarobić trochę prowizji, to zachęcamy do kontaktu z Customer Supportem. To jest naprawdę proste, fajne i wygodne rozwiązanie, a co ważne, idzie z duchem czasu, czyli nie mówi o tym, że musimy siedzieć przed komputerem 24 godziny na dobę, tylko robimy to, kiedy chcemy. Możemy to robić nawet będąc w McDonaldzie albo w innym ustronnym miejscu. Powiedziałeś w McDonaldzie, jakby płacili nam z reklamę. Dobra, nie. Sławek, ale nie ja, napisał komentarz a propos usługi peer-to-peer. Pytałem obsługę klienta o informacje w tym zakresie i niestety odpowiedź spowodowała, że straciłem zupełnie zainteresowanie tematem. Sławek, napisz, o co chodzi, bo nie będziemy mogli z tego powodu spać. A ktoś jeszcze zadał wcześniej pytanie, kiedy uzupełnimy pulę na pożyczki. No fakt jest taki, że jak tylko ją uzupełniamy, to ona znika. Odpalamy staking? Będzie staking. Zachęcamy Was do tego, żebyście śledzili newsy, śledźcie nasze telegramy, media społecznościowe, bo to jest sposób na to, żeby uzyskać informacje z pierwszej ręki i najszybciej, więc jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w takim stakingu, a od razu z góry zaznaczam, że ten staking będzie limitowany, tam nie będzie nieograniczonej puli, to będą bardzo ograniczone pule. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł wpłacić, ale szczegóły pojawią się wkrótce. Właśnie na Telegramie pojawią się na pewno zapowiedzi tego i odsyłacze do odpowiednich miejsc, gdzie będą szczegóły. Tak. Kiedy mówimy, że wkrótce, to naprawdę szybko, bo zależy, to jest funkcjonalność, która bardzo fajnie działa. Pytanie od Ady, Enigm Ada, więc może to tak. Enigma. Cześć, dlaczego nie listujecie Cardano, Ady, mimo że jest w czołówce kryptowalut? No, mogę powiedzieć, technicznie nam się nie do końca spina. Może nie tyle, że nie działa, tylko jest po prostu troszeczkę bałaganiarska, a z drugiej strony stawialiśmy na te blockchainy, których nie ma, które są mniej popularne, dlatego u nas pojawił się na przykład Algorand czy Polygon jako pierwsze albo prawie pierwsze na świecie i na tym w tej chwili się też skupiamy, ale na pewno Cardano będzie. Na pewno będzie, jak i parę innych blockchainów, które
pojawią się wkrótce. Znowu zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i Telegrama. Dobra, jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć z tych kilku, które Po pierwsze, Ron DeSantis, czyli jeden z potencjalnych kandydatów republikanów na prezydenta, powiedział, że jak tylko zostanie prezydentem, to zabroni CBDC. Tak. Bardzo, bardzo odważny ruch, na pewno prokryptowalutowy. Prowolnościowy. I no tak. To jest w ogóle ciekawa dyskusja mówiąca o stablecoinach, na ile stablecoiny stają się CBDC i czy centralnie zarządzane stablecoiny nie są właśnie wprowadzanym CBDC od tyłu, jakimś backdoorem. No ale to dyskusja, myślę, na inny odcinek. I śledzę sprawę Threads, czyli nowej usługi Facebooka. Wiesz, że to jest Mety właściwie. Najszybciej rosnąca strona na świecie, a do tej pory ChatGPT był najszybciej rosnący. 100 milionów pobrań aplikacji w ciągu tam jakiegoś, nie wiem, bardzo krótkiego czasu. Dlaczego tylko 100 milionów? No bo jest zakazana w Unii Europejskiej. No właśnie, znaczy zakazana, chodzi o to, że przepisy w Unii Europejskiej prorozwojowe, prowolnościowe, progospodarcze, w ogóle wszystko sprawiają, że Threads na razie nie może być uruchomiony tutaj, na przykład w Polsce. Po prostu nie mogę tego zrozumieć, ale bardzo mi się podoba reakcja Elona Muska, chociaż teraz nie wiem, czy to nie jest plotka, bo on powiedział, że odpali w takim razie swoją wersję Facebooka i Instagrama. No w ogóle tutaj mamy ciekawą potyczkę między Elonem Muskiem a Zuckerbergiem, bo myśmy mówili o tym, tam oni się wyzwali do walki. Ja myślałem, chyba o tym też mówiliśmy, że to jest jakiś żart. Potem się okazało, że obaj panowie są bardzo aktywnymi uczniami, czy ćwiczą Brazilian Jiu-Jitsu, także mogłoby być ciekawie. I nawet podobno szef Federacji MMA, którejś tam, powiedział, że ta walka się odbędzie, że została zarejestrowana. Natomiast ostatnio słyszałem ciekawą, aż nie chciało mi się wierzyć, ale niestety Elon Musk napisał, że walka jest odwołana, bo jego mama mu zabroniła. Żartujesz? Nie. Znaczy, wierzę, że to może być na poważnie, ale... Wiesz, co potem było? Co napisał Elon Musk do Zuckerberga? No. Napisał... Ale na Twitterze, czy jakieś osobiste wiadomości? Na Twitterze. No. Cookies dick. Nie, cookies cock, czy coś takiego. No to będę się przyglądał. Zrobiło się interesująco. Tam była krótka wymiana zdań i ostatnie zdanie, które powiedział Elon Musk, brzmiało, że wyzywa w takim razie Zuckerberga na pojedynek i mogą sobie zmierzyć. Matko. Nie wiem, co tam się dzieje. No to muszę... Jestem zaskoczony. Właściwie to nie, jestem zawstydzony, przepraszam. Musk na pewno jest wkurzony tym, że Zuckerberg kopiuje Threads, Twittera, bo trzeba powiedzieć, że Threads to jest naprawdę skopiowany Twitter, chociaż to będzie ciekawy pojedynek, bo Meta, Facebook i Messenger, czy ten Threads, to będzie maksymalnie kontrolowany, maksymalnie inwigilowane źródło, znaczy portal, tak, gdzie będzie pewnie duża cenzura i bardzo dużo fact-checkerów. Mówię fact-checkerów, bo to nie są żadni fact-checkerzy, tylko to są po prostu ludzie, którzy szerzą swoją ideologię, a nie dokonują sprawdzenia faktów. A Twitter może być takim miejscem bardziej wolnościowym, chociaż nie wiem, czy mu się, czy to się uda. Zobaczymy, który wygra. Ciekawa rzecz. Nie wiem, czy słyszałeś, jedna ostatnia historia. Teraz nie chcę dyskutować na temat ideologii, nie chcę dyskutować na temat polityki i ważnych spraw, bo to będzie dotyczyło ważnych spraw, ale nie to jest sednem twojego przekazu. No. Doszło do zatrzymania matki i córki przez policję bodajże w Nebrasce. Na podstawie tego, że te dwie panie rozmawiały na temat aborcji
i córka chciała dokonać aborcji i matka jej pomagała. Chciała jej pomóc, podpowiadała, co zrobić. Używały do tego platformy Messenger facebookowej. I to jest źródło wiedzy dla policji. To tak tylko uczulam. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, które wydawałoby się, nie wydawałoby się, źle powiedziałem, które są inteligentne, które są na czasie, które na pewno nie można ich nazwać ciemną masą w żadnym wypadku, raczej awangardą intelektu polskiego narodu i mówię to bez przekąsu. Z kim ty gadałeś? I okazało się, że w ogóle nie mieli świadomości tego, jak bardzo podsłuchiwane są ich rozmowy na WhatsAppie i na Messengerze. W ogóle tego nie rozumieli. Oni wiedzieli o tym fakcie, ale nie zastanowili się nad konsekwencjami. 2 tygodnie temu, jak prowadziliśmy kwadrans, nie zdążyłem przytoczyć tego, ale Wyborcza napisała, że protokół Signala rzekomo został złamany. Co jest oczywiście nieprawdą, bo nadal jakby nie są w stanie odczytać, co było treścią, ale są w stanie rozpoznać rosyjskie służby, kto z kim gada i jak często. Także dzieje się. Dobra. Kończymy. Musimy kończyć, bo tutaj... A jeszcze o multichainie mogliśmy porozmawiać, a jeszcze o Celsjuszu mogliśmy porozmawiać, no po prostu... To szybko, Łukasz. Multichain. Celsjusza zatrzymany. Tak. Zatrzymany, tak. Ciekawe, jakie zarzuty. Zarzuty, że on podobno wyprowadzał kasę, ale pogadamy o tym pewnie w przyszłym tygodniu, ale co się wydarzyło z multichainem? Dla mnie to jest news faktycznie wielki. Otóż okazuje się, że oczywiście to, że klucze prywatne posiadała jedna osoba, to jest tam $1,5 miliarda warte kryptoaktywa, chyba jego siostra, no to zostawmy. 21 maja został zatrzymany przez policję. No właśnie. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy pod jakim zarzutem. Multichain to ukrywał. I Multichain to ukrywał. Dopiero 7 lipca rozpoczęły się problemy z wypłatami. Społeczność bardzo została dotknięta, bardzo wielu blockchainów. I tutaj taki apel, czy powstanie jakiś następca multichaina i kto to może być? I o tym powiemy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki. Hej. Cześć.